Jedziemy? Jedziemy? Oczywiście, że jedziemy. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy sobie o tym, tak, jak najbardziej się tematów nie zabraknie, bo pomówimy sobie o nowym filmie Christophera Nolana z Mattem Damonem, mamy pierwsze zdjęcia, o nowych filmach akcji, Street Fighter między innymi, a także Sifu. Będzie kilka słów o komiksach, bo Marvel planuje przenieść z powrotem na ekran Jessica Jones, Luka Cage'a, Iron Fista i tak dalej, i tak dalej. Będzie o tym, że skasowali 3 seriale, będzie o Konstantinę 2, opowieści z Narni dostaną 8 filmów, więc o tym jak najbardziej będzie. Amazon przejął prawa do Jamesa Bonda, więc tutaj będzie niekoniecznie wesoło. Koniec Splat Film Festiwalu. To się rzeczywiście jak najbardziej kończy. Będą wyniki Berlinale 2025, a w drugiej części programu, panie i panowie, no tutaj przedstawię wam to, co tak jak najbardziej, co naprawdę solą naszych odcinków. Otóż wybraliście najlepsze filmy, seriale, aktorki oraz aktorów, a także najgorszy film, serial, aktorkę i aktora. Więc to będzie w drugiej części, więc dużo będzie się rzeczywiście rzeczy działo, będzie rzeczywiście niezmiernie się tutaj mnóstwo rzeczy pojawiało. Oczywiście będzie tak samo Amazon poleca, będą również shorty, więc to, co tygryski lubią najbardziej. Ale zanim oczywiście odcinek, to kilka słów, bo dzisiaj nadaję, że to powiem, w 2 miejsca, mimo że ten sam obraz dociera do tych samych osób. Oznaczy tutaj dla osób, które widzą u góry z tej strony, tak, taką kulkę. To jest właśnie platforma, z którą teraz testuję. To jest transmisja na Facebooku, a także na YouTubie, a u góry, jeżeli nie masz tej kulki, no to jest Twitch albo TikTok. Rzeczywiście sprawdzam, jaka jest jakość, gdyż, no co tu dużo, panie i panowie, mówić, ceny poszły do góry, naprawdę. Jak to mawiał kiedyś Jerzy Kryszak, prąd mi tak podrożał, stary, że normalnie światło mam tylko już wyłącznie na strychu. Tak poszło w górę. Więc rzeczywiście próbuję, testuję. Jedne są platformy darmowe, inne tańsze, inne za inne trzeba zapłacić mało, a za niektóre bardzo, bardzo dużo. Więc sprawdzam sobie, także jakby co dzisiaj nie działo, to no, dajcie znać. Mam nadzieję, że wszędzie wszystko słychać, ponieważ mikrofon też jest dzielony na 2 streamy. Powinno być rzeczywiście całkiem w porządku, w porządeczku, elegancko. Dobra. Muszę to jeszcze sprawdzić na YouTubie, czy wszystko hula, bo domyślam się, że Facebook już sobie z tym wszystkim bardzo ładnie poradził. Tak, widzę, że Facebook to ogarnia, jest dobrze, a na YouTubie też jest dobrze. Pewnie, że tak, musi być fajnie, musi być w porządku. Dobra, więc panie i panowie, zaczynamy. Nie przedłużamy, bo nie ma po co, jak najbardziej nie ma po co. Jak już jest stało tradycją, pewnie, że tak. Zaczniemy od Amazona. Tak to jest bardzo często. Amazon poleca. Otóż, panie i panowie, czym jest Amazon? Ni mniej, ni więcej, tylko Amazon, no wiadomo, co jakiś czas tam wrzuca różnego rodzaju polecajki, bestsellery. Tym razem są to filmy. Są to filmy, które polecam ze wszechmiar. I ważna sprawa, wszystkie produkcje, które tutaj wrzucę, które tutaj polecę, to są filmy, które spokojnie mogę powiedzieć śmiało jak najbardziej. To jest produkcja, którą warto obejrzeć, to jest produkcja, którą tobie mogę polecić. Wszystkie te filmy mają polskie wersje językowe, czy to dubbing, czy to jest lektor, czy są napisy, różnie to bywa. I jak mówiłem już wcześniej, wszystkie są te filmy, które mogę polecić. Cześć Dariuszu, witam cię bardzo serdecznie. Pokażcie, jak to pięknie zaraz wygląda, przynajmniej tutaj. Witam cię bardzo serdecznie, Darku, fajnie, że jesteś. Aha, i tutaj się wyświetla, jak mówię, tutaj testuję nową aplikację, tutaj się wyświetla na jakiej platformie jest komentarz. No to cześć Darku, witam cię bardzo serdecznie, również fajnie, że jesteś. Czy Amazon wróci z powrotem? Wróci, no to już mi się tutaj rzeczywiście to podoba. Więc panie i panowie, zaczniemy od Amazona. Pewnie, że tak, zaczniemy od Amazona, bo akurat tak to ma wyglądać i zaczniemy od pierwszego filmu, który chciałem wam polecić, a właściwie nie jest to jeden film, co pewnie nie zaskoczy nikogo, albo akurat u mnie to jest dosyć często, a 4 filmy. 4 filmy są to, 4 filmy, które chciałem polecić, tylko czy mi się zaraz to uda zrobić tutaj. No widzicie, i w tym momencie wszystko padło, wszystko się wywaliło. Nie. No tylko muszę tutaj ogarnąć, jak to wygląda, bo jak była jedna platforma, to było w porządku, a 2, 3 i tutaj już jest inaczej. Proszę bardzo, może tutaj. O! Tutaj się jakoś uda się. Pewnie, że tak. Dobra, panie i panowie. Więc już mamy, więc już wrzucam, więc pokazuję i jesteśmy. Pierwszym, ale nie taki ekran chcę taki duży. Proszę bardzo, dobrze, tak jest. Pierwszymi filmami jest Zabójcza broń, właśnie Zabójcza broń 1, 2, 3 i 4 na Blu-rayasie, panie i panowie, na Blu-rayu.
Jak widać, można kupić za 68,83, więc całkiem sensownie. Wrzucam w tym momencie tutaj link do zabójczej broni. Można sobie skorzystać. Co jest ważne, jeżeli chodzi o zabójczą broń. Komentarze, no widzisz. O, proszę bardzo, tutaj i tutaj też. Co jest ważnego, no są to, no tak, to jest bestseller, tak, to jest promocja, więc w tej cenie no, na pewno długo nie będzie trwało. 68 zł za 4 filmy, całkiem nie najgorzej, tym bardziej, że niedługo Mel Gibson ma już kręcić 5. część, akurat to jest dosyć ciekawie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o niego. Mam nadzieję, że wyjdzie całkiem fajna przynajmniej produkcja. No, a wiadomo, że facet umie robić kino, bo pokazało to chociażby, no, chciałem powiedzieć Waleczne serce, no ale to jest akurat różnie, ale było kilka innych przedsięwzięć, które rzeczywiście w jego dorobku wyglądają dosyć ciekawie. Dobrze, drugą propozycję, którą mam dla was, to jest film no, na podstawie komiksa. Akurat wiemy, że z tym jest bardzo różnie, a przynajmniej ostatnimi czasy, bo to akurat niekoniecznie wychodzi na dobre, ale akurat ta produkcja jest nie najgorsza. Mowa oczywiście o filmie. Już muszę tylko zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I teraz udostępnić kolejny ekran. Strasznie się mieszanie, jednak powiem wam, że to udostępnianie z tymi 2 ekranami tak niekoniecznie, bo o ile to tutaj powiedzmy działa, to tutaj, no to tutaj już tak niespecjalnie. A bym chciał tutaj dodać za duże zamieszanie, chyba to muszę jakoś wybrać. W każdym razie, dobra, nieważne. Kolejną produkcją, którą chciałem wam polecić, jest Joker. Jak najbardziej Joker. Więc film również warty polecenia. Oczywiście tylko i wyłącznie pierwsza część, bo to jest warte podkreślenia. Druga to się do niczego się nie nadaje. Tutaj można kupić na Blu-ray 4K UHD za 69,99, więc całkiem przyjemna kwota. Trzeba przyznać rzeczywiście, że wygląda to w miarę dobrze, no co tu dużo mówić, akurat nie ma problemu, żeby za tyle sobie kupić taki film. I trzecią produkcją, którą chciałem dzisiaj wam polecić, bo akurat mam przygotowane 3, więc czemuż by nie, jest, nawet tak się ładnie udało, proszę bardzo, jest Interstellar. Teraz Interstellar akurat w cenie dosyć w miarę fajnej, bo 85,56 i również to jest 4K UHD, proszę bardzo. Tu już wam klikam wszędzie, gdzie tylko mogę, gdzie tylko muszę. Co jest ważne oczywiście, są to linki afiliacyjne, tak zwane reflinki. Krótko mówiąc, kiedy dokonasz, drogi widzu, droga widzko, zakupu z tychże właśnie linków, to Amazon mi odpali kilka groszy. Dla ciebie się cena nie zmienia, będzie taka cały czas, a dla mnie to rzeczywiście jest dobra sprawa, no ponieważ co tu dużo mówić, panie i panowie, ja akurat będę miał możliwość, będę miał okazję czegoś tam sobie zarobić, dorobić i w końcu może będzie YouTube na pełen gaz. Już tutaj patrzę, Bobek. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Bobku. Fajnie, że jesteś z nami. Widzę, jest i Sasik. Bardzo mnie to cieszy. Widzę, że wszyscy jak na razie na YouTubie, co jest super. Lancel. Dobry wieczór, Marcinie, panie i panowie. Dobry wieczór, jak najbardziej. Witam bardzo serdecznie. I czy ktoś tu na razie tyle. Dobra, można schować komentarz i jest Gites Bombs. To był, panie i panowie, Amazon poleca, więc tak to wyglądało. Więc przechodzimy teraz do bieżączki, a akurat dużo rzeczy się działo, bo tak się zastanawiałem, musiałem bardzo to okroić, bo mnóstwo było ciekawych faktów, ciekawych rzeczy, więc zaczniemy, nie będziemy oczywiście się wygłupiać, zaczniemy jak najbardziej od Matta Damona. A Matt Damon, panie i panowie, no to dużo mówić, zaczął kręcić, tak? Właściwie nie tyle on, co akurat zaczął kręcić Christopher Nolan, swój najnowszy film The Odyssey, czyli Odyseję. No jeżeli myślisz, że Odyseja jest o Odyseuszu, to masz rację. Bo Odyseja jest o Odyseuszu. W tym momencie już pokazuję, już udostępniam ekran. Odyseusz, proszę bardzo, tutaj mamy w ten sposób. I tutaj przejście i proszę bardzo. No i tutaj akurat rzeczywiście różne platformy mają różne obrazy. Słuchajcie, jest to oczywiście z X-a artykuł jest, no więc można powiedzieć, że gdzieś tam to jest przepisane. To już pewne. Matt Damon zagra głównego bohatera Odyseusza w nowym filmie Christophera Nolana. Wytwórnia Universal zaprezentowała pierwsze zdjęcie gwiazdora w antycznym rynsztunku. Proszę bardzo, czy możemy go powiększyć troszkę? Pewnie, że możemy powiększyć. Okej, no wygląda w porządku. Tutaj widać, że ten jego pióropusz jest piękny, broda. Widać, że dosyć
ciekawie. Przypomnijmy, że w imponującej obsadzie The Odyssey znaleźli się również m.in. Tom Holland, czyli Spider-Man, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Elliot Page, Mia Goth, Benny Safdie, John Leguizamo i Charlize Theron, więc rzeczywiście obsada jest kosmiczna, naprawdę bardzo, bardzo duża. Zdjęcia, a przynajmniej aktorsko-gwiazdorska. Zdjęcia do filmu właśnie się rozpoczęły. Twórcy zawitają z kamerami między innymi do Włoch i do Maroka. Premierę zaplanowano na 17 lipca 2026. Ma to być najkosztowniejsza produkcja w całej twórczości, w całej karierze twórcy Mrocznego Rycerza i Oppenheimera. The Odyssey będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicy VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla. Więc jak widać, mam nadzieję, że przynajmniej część z nas kojarzy tenże film, właściwie tęże książkę powinienem rzec. No ale tak to akurat rzeczywiście jest, że z lekturami czasami jest na bakier. Różnie to było. Zaraz tutaj popatrzę, co piszecie. Więc jest całkiem sensownie. No, przy okazji Christophera Nolana, no to spodziewamy się jednego, że to będzie kosmiczny film, że to rzeczywiście będzie niesamowita produkcja, bo akurat do tego nas przyzwyczaił jak najbardziej i tutaj akurat mnie wcale to nie dziwi, bo Chris Nolan, no to rzeczywiście facet, którego produkcje są jakościowe, czego nie można powiedzieć o wszystkich twórcach, ale wiadomo jaka jest sytuacja, przynajmniej z niektórymi z nich. Lancel napisał, było kilka wersji tej historii i wariacji zarówno w wersji fabularnej, jak i animowanej. Pytanie, co nowego wniesie Nolan? No właśnie, to jest to, czy wiesz, tylko i wyłącznie to będzie obrazowe, że wiesz, że piękne efekty specjalne, że to będzie wyglądało super ekstra rewelacja, czy jednak może będzie coś innego. Domyślam się, że no będzie chciał to nam, wiesz, swój stempel położyć, zostawić swoją pieczęć, powiedzieć, tak, to jest moja produkcja, tak to właśnie wygląda. Czy tak będzie? No zobaczymy, jak to mawiają Rosjanie, czy tam Rumuni, czy tam Białorusini, pożyjemy, uwidzimy. Więc tak to będzie jakoś wyglądało. Ja pamiętam bardziej futurystyczną wersję tej historii w wersji animowanej z dzieciństwa. No widzisz, wiesz, no tego jest, chciałbym się powiedzieć, całe mnóstwo, może nie całe mnóstwo, ale na pewno jest kilka tych produkcji. Był bardzo dobry miniserial z Armandem Assante, który był wierny książce. Proszę bardzo, podrzucam Dariusz. Więc jak widać, no to wygląda całkiem sensownie, całkiem fajnie. No i jak mówię, no jestem bardzo pozytywny i Chris Nolan, przynajmniej dla mnie, to jest jeden z tych twórców, na którego filmy czekam. Zawsze. Wiesz. To nie jest tak, że wychodzi nowy Martin Scorsese, czy już ten przysłowiowy Ridley Scott, czy Patryk Wegeta, ale akurat rzeczywiście, jeżeli chodzi o Nolana, to tak, to czekam zawsze, bo on coś ciekawego w 9 przypadkach na 10 rzeczywiście nam zaproponuję, bo tak to rzeczywiście u niego wygląda. Oczywiście, że tak, panie i panowie. Ja tylko przypominam, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hormudzie. Zaraz będzie kino akcji, kino kopane, bo Street Fighter idzie na tapet, pewnie, że tak. Potem będą komiksy. W drugiej części programu, panie i panowie, jak najbardziej będziemy mówili o tym. Oczywiście, że tak. Co tam wybrali widzowie, co oni wymyślili, co zostało najgorszą oraz najlepszą produkcją. A jeżeli tobie się podoba ten odcinek na żywo, to udostępnij go na swoich mediach społecznościowych i jak najbardziej, jak najszybciej. Niech się niesie. Krótko mówiąc, nakarm algorytm, wiesz, łapa w górę i to sprawi, że algorytm będzie śmigał, że powiedzą, ok, w porządku, jest dobrze, rozreklamują to, bo to tak naprawdę głównie o to chodzi. Dobra, teraz przejdziemy do kina akcji, bo to jest to, co turyści lubią najbardziej, a pewnie, że tak, a czemuż by nie. Zaczniemy od Street Fightera, panie i panowie, bo Street Fighter, poszukiwanie reżysera zakończone. Jest to akurat artykuł The Hollywood Reporter, przetłumaczony przy użyciu Google Translator, gdzieś tam akurat wskoczyli, domyślam się, pewnie tak starzyści z Filmebu i to zrobili, tego dokonali, więc tak to mniej więcej wygląda. Ale Street Fighter, panie i panowie, jest już w drodze. Sony i Legendary 8 miesięcy szukali nowego reżysera widowiska Street Fighter i wreszcie go znaleźli. Nowy reżyser będzie musiał się spieszyć, bo Sony jeszcze w ubiegłym roku zaplanowało premierę filmu na marzec 26. Dobrze wiecie, że akurat taka jest bzdura w Hollywood, że tam jak wrzucają, stwierdzają, ok, no to my jednak ten film zrobimy wtedy i wtedy, to już ustalają datę
mimo że jeszcze nie ma scenariusza, nie ma jeszcze zrobionego filmu i tak dalej, i tak dalej. No ale początkowo nic nie wskazywało na to, że Street Fighter będzie miał problem z reżyserem. Z projektem był przez długi czas związany twórcy horroru Move do mnie, bracia Danny Filipu i Michael Filipu. Ostatecznie wybrali jednak horror Bring Her Back. Sony i Legendary nie chcieli czekać i postanowili znaleźć nowego reżysera. Bracia Filipu zdążyli swój film nakręcić, jego teaser właśnie trafił do sieci, a tymczasem Sony i Legendary wiele miesięcy nie byli w stanie znaleźć następcy. Dobrze, póki co nic nie powiem, może za chwilę. Teraz w końcu się udało. Reżyserem został Kitao Sakurai, który ostatnio pracował przy serialu Twisted Metal, który także inspirowany jest grą wideo. Pierwsza gra z cyklu Street Fighter zadebiutowała na automatach w 1987 roku. Rozgrywka była prosta i polegała na biciu przeciwników. Wraz z debiutem drugiej części na początku lat 90. seria zaczęła cieszyć się olbrzymią popularnością. Czy Marcinek chodził na automaty i grał na fliperach w Street Fightera? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ja akurat jestem tak stary, że pamiętam automaty bardzo dobrze. Hollywood dość szybko zrobiło aktorski film. Gwiazdą Ulicznego Wojownika został Jean-Claude Van Damme. Film nie zyskał uznania widzów i cykl nie był kontynuowany, bo to był, delikatnie mówiąc, gówniany film. Był tak beznadziejny, że tam było nieporozumienie. Już abstrahując od tego, jaka była fabuła, kim był Guile, kim była Blanka, było to fakt, że Raul Julia, który grał się w rolę Bizona, już był wtedy śmiertelnie chory i tak naprawdę zrobił to tylko i wyłącznie dlatego, żeby dzieciaki obejrzały. To ktoś wpadł na genialny pomysł, że w rolę Chun-Li, tak, jak najbardziej, w roli Chun-Li rewelacyjna będzie Kylie Minogue. Nie, jeszcze raz nie. To nie miało prawa być kontynuowanym. W 2009 roku podjęta została chyba reakcja za kamerą stał Polak Andrzej Bartowiak, a gwiazdą była Christine Craig jako Chun-Li. Fighter Legenda Chun-Li nie sprzedała się w Chinach i seria ponownie miała bycie. Jeżeli widzieliście Legendy Chun-Li, bo akurat to były takie czasy, że ja ten film oglądałem, gwiazdą była Christine Craig. Takie pytanie tylko do was jedno. Christine Craig, czy tam Kruk, jak to woli. Kto z was słyszał, kim jest Christine Kruk i jeżeli znasz, drogi widzu, droga widzku, tę aktorkę, tę gwiazdę, napisz tylko jeden film. Ja bym tylko mniej więcej chciał wiedzieć, z czego ona jest znana. Bo może jest znana z tego, że jest znana, wiesz, no. Tak samo jak na przykład Dagmara Kaźmierska jest znana z tego, że jest znana, albo jeszcze wielu innych naszych cudownych celebrytów jest z tego znani. W 2023 roku prawa do ekranizacji serii przejęło studio Legendary, kiedy to Capcom wypuścił na rynek grę Street Fighter 6. No rzeczywiście, byłoby dobrze, ale akurat z grami kopanymi, ekranizacjami gier kopanych jest wielki problem, bo pamiętam jak wyszedł film, my to ładnie mówiliśmy wtedy Double Dragon, wiadomo, że teraz powiedzieliśmy Double Dragon, z Markiem Dacascosem w roli jednego z braci. Mark Dacascos skądinąd świetny facet, który bardzo dobrze się odnajduje w kinie sztuk walki. No akurat tutaj rzeczywiście no, nie wyszło to również dobrze, no i nie udało się, a tym razem, no co tu dużo mówić, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że stwierdzą, ok, no wyciągnęliśmy już błędy, nauczyliśmy się i będzie jakoś fajnie. Oby tak było. Jerewanicz, dobry wieczór, jak Ci minął weekend? Dziękuję bardzo, bardzo pracowicie, gdyż akurat w ten weekend mój syn miał urodziny, więc świętowaliśmy, dzisiaj była impreza, także rozwoziłem go po koleżankach, kolegach, znajomych, piłka, koszykówka, taekwondo i tak dalej. O widzisz, akurat się wpasowano. Marcinie, czy czekasz na Miki 17? Pyta Wiktor Jędrychowski. Jak najbardziej, wiesz. Widziałem zwiastun i podoba mnie się to. Oczywiście, że tak, jest to ciekawie, jest intrygująco. No oby się udało, oby dobrze rzeczywiście to wyszło. Na pewno będzie recenzja na kanale, bo tak musi być. Ja wiem, że nie lubisz wersji z Van Damme, ale ja mam sentyment, miałem na VHS i lubiłem, pisze Lance. No wiesz, ale to jest mnóstwo. Ja na przykład mam wielki sentyment do Wykidaju czy Tango i Cash, ale te filmy akurat ze wszechmiar są uznawane za źle zrobione i poniosły sromotną klęskę w kasach kinowych, ale rzeczywiście jak najbardziej te filmy mi się podobają. To jest, wiesz, coś takiego. No coś w tym jest. Rzeczywiście, że jest w porządku. Michał M. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Wyglądam jak wyglądam. No, co tu dużo mówić. Cały czas są te same problemy z mikrofonem, jak zamieniasz obraz na artykuł od kilku live. Te same
Dajcie znać, czy macie, bo jak właśnie Lancy pisze już od kilku odcinków, że taki jest, ale z tego, co widzę, to właśnie tylko i wyłącznie Lancel ma problemy, więc dajcie znać, czy rzeczywiście jest problem, jak się przełączam pomiędzy artykułem, a jest sprawy. Dziękuję bardzo, złożę mu jak najbardziej życzenia, bo akurat jeszcze nie śpi, teraz sobie gra. Co on tam przed chwilą grał? Aha, Lego Avengers, także śmigał. Dziękuję bardzo, Jerewaniczu. A ty widzę, masz chyba Tomka, tak? Tomka Pociąga, czy jakoś tak się nazywa. Dobra, słuchajcie, zostawiamy. A no są problemy, brzmisz jakbyś był w pralce. Ale to w sensie chodzi o moją dykcję, ten aparat beznadziejny na zęby, czy po prostu jakiś taki dźwięk jest? Ja sobie muszę wszystko sprawdzić, później ładnie zobaczyć i to jak jest. Ewentualnie po prostu przy okazji przełączania się pomiędzy jednym ujęciem a drugim będę milczał. Ale teraz wracamy do kina akcji, bo jeszcze nie koniec oczywiście, bo teraz Sifu, twórca Johna Wicka, ekranizuje hitową grę Kopaną. To jest znowu artykuł Deadline. Musicie mi pomóc, panie i panowie, czy znać tę grę, bo ja akurat tej gry nie kojarzę. Jakoś tak się złożyło, że akurat gra Sifu to nie jest moja najmocniejsza strona. Może po prostu, bo ostatnim czasem już niewiele gram. A może po prostu dlatego, że już jestem za stary na gry? Nie, no na gry człowiek nigdy nie jest za stary. Raczej mi się wydaje, że akurat to jest taka sytuacja, że już sobie nie gram. Jest akurat znowuż artykuł Deadline. Platforma Netflix przygotowuje filmową ekranizację gry wideo Sifu, która opowiada o zemście w konwencji chińskiego kina kopanego. Za projekt odpowiedzialni są scenarzysta Więzienia Labiryntu i twórca serii o Johnie Wicku. No bardzo ciekawie. Podoba mi się to. A teraz przepukam gardziołko. Tutaj patrzę, komentarze są. Jest możliwe, że więcej coś o problemach z audio. Będziemy patrzeć zaraz. Bohaterem Sifu jest uczeń szkoły sztuk walki, który szuka zemsty za śmierć swojego mistrza. Dzięki magicznemu talizmanowi może on wrócić do życia za każdym razem, kiedy zostaje zabity. Ceną jest jednak to, że starzeje się po każdym użyciu artefaktu. Jeśli zestarzeje się za szybko, nie wypełni swojej misji. Scenariusz filmowej adaptacji napisze T.S. Novlin, który ma na koncie takie produkcje jak Więzień Labiryntu, Pacific Rim Rebellia i Projekt Adam. Okej, Więzień Labiryntu może być, rzeczywiście nie ma szału. Pacific Rim Rebellia, no tutaj już nie było dobrze. Projekt Adam to jest to, jeżeli my pamiętamy, to z Ryanem Reynoldsem. Tak, no to było okej, rzeczywiście, to było jak najbardziej okej. Czekaj, pokaż, czy to jest ta aktorka, którą ja myślę, że to jest ta aktorka, której ja myślę? Nie, to jest Zoe Saldana, aż wyglądała już jak ta aktorka z Jacka Reachera, bo akurat teraz oczywiście trzeci sezon jechał. Wśród producentów projektu jest twórca serii John Wick, czyli Chad Stahelski. Jego studio 8711 Entertainment będzie współpracować przy tym projekcie ze studiem Story Kitchen. Sifu powstało w studiu Slow Club. Wydana w 2020 roku gra w ciągu 3 tygodni sprzedała się w ponad 1 milionie egzemplarzy. Słuchajcie, ludki, znacie tą grę? Czy kojarzycie w ogóle grę pod tytułem Sifu? Bo ja akurat mówię zero, nic w ogóle. No, kino kopane uwielbiam, tak? Kino kopane uwielbiam, to jest coś, co ja bardzo, bardzo lubię. No ale nie kojarzę w ogóle tej produkcji. I mam nadzieję, że to się zmieni, bo jeżeli rzeczywiście jest to dobra produkcja, to trzeba jak najbardziej nadrobić. Już tutaj patrzę, co piszecie. Są problemy i brzmi, że był w pralce. Jak czytasz artykuły, potwierdzam, problemy z audio, dodaje Tomasz Jabłoński. Okej, Marcinie, czy będziesz mówił o Jamesie Bondzie, który został przejęty przez Amazona? Tak, będę o tym mówił. Grę kojarzę, miała nawet odcinek w serialu Secret Level. Tutaj pisze Dariusz. Widzę, że to czyli w porządku. Widzę, że też tutaj Lancel, świetna gra akcji, historia zemsty, w której po każdej śmierci wraca starszy i bardziej doświadczony. Okej. No to git, no to jest w porządku, więc trzeba sprawdzić, trzeba zobaczyć, co to się z tą grą dzieje. Trzeba rzeczywiście śmignąć. Już wam tłumaczę może, czym to jest związane, ponieważ mówiłem wcześniej, nie wszyscy byli na początku. W tym momencie testuję różne aplikacje, ponieważ zaczynałem, jak dobrze wiecie, moje streamowanie od OBS-u, ale OBS ma dużo ograniczeń, nie pozwala wyświetlać tych wszystkich waszych komentarzy, nie pozwala oczywiście w łatwy sposób zapraszać gości, więc przełączyłem się na StreamYard. W tym momencie StreamYard kosztuje chyba $25 za miesiąc, więc zmieniłem na Restream, to było przez jakiś czas. Teraz akurat testuję inną aplikację, tutaj widzicie, ładnie jest taki u góry takie
kółko czy coś to nazywa, to akurat co jakiś czas się pojawi. Aplikacja nazywa EVMux, bo akurat rzeczywiście jest najciekawsza. No i możliwe, że dlatego. Mam co prawda drugi mikrofon, i możliwe, że po prostu będzie on wykorzystywany do tego, ale chcę tak naprawdę wybrać jeden program, jedną aplikację, którą sprawdzić, która mnie najbardziej, że tak powiem, zadowala. Bo akurat jeżeli chodzi o EVMoxa, to on akurat w tym momencie streamuje na Facebooka i na YouTube'a, a Restream w tym momencie streamuje na Twitcha i na TikToka, więc rzeczywiście na tych 4 platformach dzisiaj jesteśmy, bo akurat darmowe wersje pozwalają tylko na 2. Więc no rzeczywiście możliwe, że skoro mikrofon jest podzielony na 2 aplikacje, 2 programy, możliwe, że akurat coś jest nie halo. Dajcie też znać, czy to cały czas jest taki, powiedzmy, dziwny dźwięk, czy tylko i wyłącznie w momencie czytania tych artykułów. Bo zaraz przejdziemy do komiksów. No rzeczywiście tutaj mnie zaskoczyli, to nie Implus. Chciałem powiedzieć super, fajnie, świetnie, jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo chyba w Marvelu, panie i panowie, ktoś stwierdził, słuchajcie, nie bardzo mamy co robić. Nie bardzo mamy o czym mówić. No to może zrobimy w ten sposób, że weźmiemy i no skoro już tak naprawdę Daredevila żeśmy tam gdzieś już ukradli z powrotem na powrót Zurich z Netflixa, no to może tym razem weźmiemy inne postacie. Mowa oczywiście o The Defenders. Pytanie do was, drodzy widzowie, czy widzieliście serial, właściwie miniserial The Defenders na Netflixie? To było połączenie czterech seriali, czyli Daredevila, Luka Cage'a, Jessica Jones, a także Iron Fista. W 4 oczywiście oni się razem łączyli ładnie i tam się bili z antagonistą. A, super ekstra. I w ogóle. No ale to nie wyszło dobre, to nie wyszło ciekawe, to nie wyszło interesujące i delikatnie mówiąc, tego się nie dało oglądać, bo to było rzeczywiście coś, co sprawiało, że człowiekowi się zbierało na wymioty i do dzisiaj chyba rzeczywiście tak to jest. Więc mam nadzieję, że nie wpadną na pomysł, ok, no to zrobimy jednak całego. Tylko może stwierdzą, ok, no to może poszczególne postacie weźmiemy, wiesz, bo może Jessica Jones albo Luke Cage, czy tam Iron Fist, nie daj Boże, się do czegoś nadaje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powtórnie jest artykuł Deadline. Nie tylko Daredevil się odrodzi, Marvel o planach dotyczących The Defenders. Tfu, tfu, tfu. Premiera serialu Daredevil Odrodzenie zbliża się wielkimi krokami. Brad Winterbaum, szef działu streamingu i telewizji w Marvel Studios, postanowił podgrzać atmosferę, zdradzając plany dotyczące The Defenders. W rozmowie z Entertainment Weekly Winterbaum zdradził, że Marvel bada możliwość reaktywacji Jessica Jones, Luka Cage'a i Iron Fista. Czy to oznacza, że Kristen Ritter, Mike Colter i Finn Jones wrócą wkrótce do swoich ról? Aby zbudować kinowe uniwersum, szczególnie w telewizji, trzeba brać pod uwagę aktów, czas i ogromną skalę przedsięwzięcia. Aby zbudować kinowe uniwersum, szczególnie w telewizji, trzeba brać pod uwagę aktów. I niech mi ktoś jeszcze raz do cholery jasnej powie, że oni nie używają Google Translator. Mogę jednak powiedzieć, że biorąc pod uwagę wszystkie te zmienne, taka praca kreatywna jest bardzo ekscytująca i jest to coś, co intensywnie eksplorujemy, powiedział. No okej. Słuchajcie, w piłce, w pigułce, krótkiej pigułce, Jessica Jones według mnie dobry serial, nie wszystkie sezony dobre. Luke Cage był ok, pierwszy sezon był ok, drugi był już beznadziejny. Iron Fist nie miał żadnego dobrego sezonu. Zanim powstała platforma Disney+, domem dla seriali Marvel Studios był Netflix. Dla streamingowego giganta powstały takie seriale jak Daredevil, Jessica Jones czy Iron Fist. Ich bohaterowie połączyli siły w miniserialu The Defenders. Choć powrotu sygnalizowała już chęć powrotu Krystyna Ritter w ubiegłym roku. Dziękuję bardzo za suba. Podczas promocji filmu Sonic 3 aktorka powiedziała: Brad Winterbaum to powiedział? To naprawdę ekscytująca wiadomość. Czy on nie jest gościem, który wykonuje telefony? Dalej, Brad, działamy. I tak to rzeczywiście wygląda. Serial był beznadziejny, naprawdę. W serialu się nic nie zgadzało, tam naprawdę nic nie było. Powiem tak, no ja jako osoba, która nie chcę powiedzieć: "O patrz, normalnie zjadł zęby na komiksie" i tak dalej, no ale która się orientuje mniej więcej, kojarzę co, gdzie, jak i kiedy,
no to nie może być tak rzeczywiście, że ja oglądam i się zastanawiam, mówię: "Po co? Jak to jest źle napisane, jak to jest źle zrobione." A poza tym, jeżeli mamy postać, którą ludzie nie lubią, bo wiesz, masz postać i ty masz ją albo kochać, albo nienawidzić. Nie może być dla ciebie, obojętna, bo to jest zabójstwo. To już jest koniec postaci i dziękuję bardzo i już jest po herbacie. A tutaj naprawdę jest źle, jest bardzo źle, jest głupio, jest słabo, jest po prostu tak, że aż mi się, panie i panowie, nie chce. Już patrzę, co piszecie. Oczywiście najgorszy z całej serii. Bo tam trzeba też, panie i panowie, pamiętać, że w ten całe uniwersum Netflixowo-Marvelowe jeszcze wchodzi oczywiście Punisher, czyli John Bernthal, który był genialnym Punisherem, jednym z moich ulubionych. Tomasz Jabłoński pisze: "Nie oglądałem żadnego z tych Netflixowych seriali Marvela. Jeżeli byś chciał nadrobić, to polecam ci Daredevila, polecam ci Punishera i tak z czystym sumieniem pierwszy sezon Jessica Jones i pierwszy sezon Cage'a. Reszty nie oglądaj w ogóle, bo naprawdę nie ma po co." Mike Colter był dobry jako Luke Cage, Kristen Ritter też fajnie wypadła. Zgadza się, jak najbardziej, tylko mi się już fabuła drugiego sezonu zarówno tutaj i tutaj nie podobała, wiesz, już było rzeczywiście słabo, ale Colter był dobry. Nawet niedawno widziałem jakiś tam właśnie film z nim w roli no może nie tyle głównej, co po prostu w roli antagonisty i wyglądał w miarę ciekawie. Ale słuchajcie, zostajemy cały czas przy komiksach, bo jest rzeczywiście kilka rzeczy, bo Marvel kasuje 3 seriale. Chyba stwierdzili rzeczywiście, że no, coś tutaj jest nie tak, coś tutaj jest nie halo i trzeba coś wymyśleć. Trzeba rzeczywiście jakoś popracować, zapracować i wymyślić co jak. A może stwierdzono, nie ma opcji, żeby rzeczywiście to były jakościowe produkcje, a ludzie rzeczywiście się wkurzają, bo daliśmy im Kapitana Amerykę. Daliśmy Kapitana Amerykę i po prostu nie wyszło to dobrze. W ogóle, mimo że tam powinny się pojawiać rzeczy, tam się pojawiają rzeczy, które musiał nam dopiero reżyser wytłumaczyć w Kapitanie Ameryce. No, ale o tym pewnie za chwilę. Artykuł Deadline po raz wtóry. W ogóle, czy jakiś jest artykuł dzisiaj, który nie będzie Deadline? Znowuż Deadline. World of Real, ok. Variety. Facebook i artykuł własny filmowy. No dobrze, widać. Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka D jak Deadline. Portal Deadline ma złe wieści dla fanów serii Marvela. Studio właśnie zdecydowało się, że 3 z przygotowanych projektów na razie nie powstaną. O nie, co się stało? Niech spadają na drzewo. Zdaniem portalu Deadline decyzja Marvel Studia nie powinna dziwić fanów. Nie dziwi. Wytwórnia zmienia bowiem w ostatnich latach podejście do realizacji seriali. Dawniej każdy zapowiedziany show był realizowany. Teraz wytwórnia pozwala na przygotowanie wielu seriali, ale decyzje o tym, czy rzeczywiście trafią do produkcji, podejmowane są później. W efekcie część seriali trafia do kosza, by w przyszłości powrócić w nowej odsłonie. I pamiętajcie, panie i panowie, że na przykład te seriale, o których zaraz opowiem, które nie powstaną, na nie już wydano pieniądze. Bo to nie jest nagle tak, że ktoś stwierdził: proszę bardzo, Skruch, masz tutaj, napisz nam serial ten. I że na przykład Skruch to robi za darmo. No nie, masz gościa, który pisze to i dostaje za to pieniądzurę, tak? Ktoś tam już zastanawia się: okej, no to my weźmiemy tego aktora, tę aktorkę i tak dalej. Podpisywane są kontrakty, jakieś pozwolenia, to wszystko jest robione, no ale tak to wygląda. I tak należy traktować informacje o 3 skasowanych serialach. To, że aktualne pomysły na nie zostały odrzucone, nie oznacza, że w przyszłości Marvel do nich nie wróci. Najbardziej zaskakiwać może decyzja o kasacji serialu Nowa. Jeszcze w grudniu wydawało się, że show jest na najlepszej drodze do otrzymania zielonego światła. Wtedy to bowiem na stanowisko showrunnera i reżysera zatrudniony został Ed Bernero. Jeszcze w tym tygodniu po sieci krążyły plotki, że w obsadzie serialu może znaleźć się Henry Cavill, no Superman. Teraz okazuje się, że płonne były nadzieje fanów aktora. Skasowaniu uległy również 2 inne przygotowane przez Marvela seriale. Strange Academy, w którym miał pojawić się znany z Doktora Strange Benedict Wong. Miało to być odpowiedź nie tyle Marvela, co akurat powiedzmy tego uniwersum na Akademię, że tak powiem, X-Menów. Oraz Terror Incorporated, poświęcony antybohaterowi imieniem Terror. No niestety akurat nie ma. Tych materiałów będzie coraz więcej, no bo łatwo się można, panie i panowie, domyśleć, że już niedługo jeden, drugi serial, jedna, druga produkcja, Daredevil za czas jakiś, więc będą nas raczyć tymi rzeczami. Pewnie, że tak. Jeżeli chcą, to niech wrzucają, niech wpuszczają. My możemy posłuchać, pogadać, no ale to rzeczywiście nie jest świetna sprawa, no bo dają nam i co poradzi. No nic, no nic. Ale następna informacja odnośnie komiksu bardzo mnie uradowała, ponieważ na ten film czekam już od dawien dawna. Rzeczywiście bardzo długi okres, no, od bardzo długiego okresu czekam, aż Keanu Reeves, panie i panowie, wejdzie może nie tyle
Może nie tyle za kamerę, bo akurat on nie będzie reżyserował, ale rzeczywiście kiedy dostaniemy drugą część bardzo według mnie, no, niedocenianego filmu, jakim był Konstantin. To akurat Konstantin 2 bliższy realizacji niż kiedykolwiek Keanu Reeves potwierdza. Podaje nam deadline po raz wtóry. Czy Konstantin wreszcie powstanie? No dopiero napisaliście, że tak chyba. Co jakiś czas któryś z twórców pierwszej części wyraża chęć powrotu do filmu. Teraz głos zabrał sam Keanu Reeves, twórca roli tytułowej. Aktor zdradził, że studio DC dało zielone światło na napisanie scenariusza. Więc jak widzicie, jeszcze daleka jest droga. Próbujemy zrobić ten film od ponad dekady. Niedawno ułożyliśmy historię, przedstawiliśmy ją DC Studios, a oni powiedzieli okej. Więc spróbujemy napisać scenariusz, ujawnił Keanu Reeves. Aktor nie ujawnił żadnych szczegółów fabuły, ale potwierdził, że kontynuacja ma rozgrywać się w tym samym świecie, co pierwsza część. John Constantine będzie jeszcze bardziej cierpiał, dodał. W zeszłym tygodniu reżyser Francis Lawrence zdradził z kolei, że on i Reeves są bliżej realizacji kontynuacji niż kiedykolwiek. Co jednak ciekawe, we wrześniu zeszłego roku producent Lorenzo Di Bonaventura twierdził, że scenariusz filmu jest już gotowy. Czy mówił o innym scenariuszu niż Reeves? Kto go tam wie? Nie będę teraz przedstawiał Johna Constantina, bo chyba rzeczywiście nie ma potrzeby, bo mi się wydaje, że akurat jest to postać dosyć znana. No i czekam, tak, jak najbardziej czekam, ponieważ podoba mi się ta postać, podoba mi się film i koncept. Zresztą chyba jest to produkcja, która ma najlepiej przedstawionego diaboła. Peter Stormare, jeżeli pamięć mnie nie myli, świetnie, naprawdę świetnie zagrał, świetnie wypadł, naprawdę bardzo, bardzo. Proszę bardzo, Sasik nam tutaj wrzuca nam cytat. Panie, panowie, od razu zdradzam z czego. Są to Alternatywy 4, tak, jak najbardziej. Stanisław Anioł, nie będzie chór kabaretu, brawo, będzie chór! No i akurat to się idealnie wpisuje w to, co Marvel tam mówi. Mój najlepszy aktor biorę w ciemno, pisze Lancel. Naprawdę Keanu Reeves jest niesamowity. Keanu Reeves to chyba rzeczywiście we wszystkim byśmy go brali w ciemno, bo on jest po prostu dobry, świetny, super, ekstra rewelacyjny i to jest aktor, którego tak samo jak i wy rzeczywiście bardzo sobie cenię i wydaje mi się, że jest on osobą, o której warto mówić. Słuchajcie, dzisiaj oprócz tego, że chyba literka D jak deadline sponsoruje, to jeszcze chyba literka N jak Netflix, ponieważ bardzo dużo jest wiadomości o Netflixie. Teraz moja kolejna będzie też o Netflixie. Opowieści z Narni będą długim cyklem. No w tym momencie już panie i panowie potwierdzono. Opowieści z Narni, wiadomo, że bierze się za nie reżyserka między innymi filmu Barbie, czyli Greta Gerwig. Dostaną 8 filmów. Jeżeli myślicie, że to jest dużo, no to jest bardzo dużo, ponieważ no, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, szybko, a opowieści z Narni to raczej nie będzie produkcja krótka i szybko powstawała, no to tak obstawiam, że każdy film tak będzie powstawał może jeszcze szybko, 1,5 roku, 2 lata, a tu 8 filmów, więc jakby to na to nie patrzeć, to jakieś 10-16 lat. Czyli już będzie rzeczywiście, no dzieci moich dzieci pewnie będą je oglądały. Nadchodząca adaptacja powieści z Narni, którą Greta Gerwig kręci dla platformy Netflix, jest przygotowana na międzynarodowy hit. Świadczy o tym nie tylko 2-tygodniowe ekskluzywne okno wyświetlania na ekranach IMAX. Prezes firmy odpowiadający za technologię właśnie zdradził plany produkcyjne dotyczące kolejnej części cyklu. Plany planami, ale dobrze wiecie, że czasami jest tak, że stwierdzą, ok, no to my robimy ekstra super, jak na przykład było przy okazji Johna Cartera, że tam miało być całe uniwersum, ale jednak się okaże, że pierwszy film będzie źle odebrany i będzie po herbacie. Prezes IMAX Rich Gelfond w środę opowiadał o raporcie finansowym za poprzedni rok na zebraniu dla finansistów z Wall Street. Zatrzymał się również nad umową z Netflixem udostępniającą opowieścią z Narni ekrany w Święto Dziękczynienia 26. Opowiadając o powstającym filmie stwierdził: to był naprawdę świetny tytuł dla nas, ponieważ zaplanowano chyba 8 filmów, a IMAX, najlepszy w organizowaniu premier całych serii i imprez je promujących. To jest ten rodzaj filmu, który bardzo dobrze nadaje się na premiery w IMAX. Już nie w IMAXie? Wygląda na to, że Netflix z wyprzedzeniem planuje całą serię filmów osadzoną w uniwersum książek C.S. Lewisa. Powieściowy cykl liczy jednak tylko 7 tytułów, więc pewnie któraś książka będzie podzielona na pół. Bardzo modne jest w Hollywood ostatnimi czasy, niech o tym świadczy chociażby Hobbit. Być może platforma streamingowa ma zamiar podzielić przynajmniej jedną część z oryginału na 2 odsłony. Dziękuję bardzo.
Istnieje możliwość, że twórcy przestaną trzymać się pierwowzoru i w pewnym momencie zaczną pisać własną kontynuację, jak chociażby przy okazji Jamesa Bonda. Y, Ostatnio pojawiły się pogłoski, że Greta Gerwig może przenieść na ekran szóstą część cyklu opowieści z Narni, czyli Siostrzeńca Czarodzieja. W oficjalnym opisie książki czytamy: w szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki przyjaciół Digorego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do innego świata przez Andrzeja, wuja Digorego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukującą owocu zaczarowanej jabłoni i stają się świadkami narodzin Narni wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami. Czy Diegoremi uda się sprostać próbie Aslana? Zobaczymy. Według pogłosek próby do filmu mają ruszyć już w czerwcu, zdjęcia ruszą jesienią, aby gotowy projekt mógł trafić do kin na planowaną premierę 26 listopada 2026, a miesiąc później pojawi się na Netflixie. No więc rzeczywiście tutaj byłby idealny cytat, inny Sasik, nie wiem czy tam wyrzuciłeś czy nie, ale tu by się przydało wrzucić: mają rozmach. Jak najbardziej, bo to jest akurat przedsięwzięcie dosyć poważne. 8 filmów, najpierw kino IMAX, potem rzeczywiście taka sprawa. No zobaczymy. Może być ciekawie. No ja sam pewnie obejrzę, no bo chociaż mam dzieciaki w wieku akurat, kiedy one się interesują jak najbardziej takimi produkcjami, więc czemu nie. Jaskinia Gracza. Witam, trafiłem na twój kanał przypadkowo ostatnio. Widzę, że mamy podobny gust filmowy. Pozdrawiam z Niemiec i dziękuję bardzo. Fajnie, że jesteś. Żółwik piąteczka. Jak najbardziej zostań z nami. Zaraz będziemy gadać o tym, że Amazon przyjął prawa do Jamesa Bonda, co może być rzeczywiście problematyczne, panie i panowie. No tak się rzeczywiście zdarza, ale o opowieściach Narni już było. Dziękuję bardzo. Teraz będzie o Jamesie Bondzie. Nie będę robił z nikogo debila i nie będę wam tłumaczył, kto to jest James Bond, bo tłumaczyć, kim jest James Bond, to jakby tłumaczyć, kim jest Mikołaj, kim jest Freddy Krueger, czy chociażby kim jest Spider-Man. No nie potrzeba akurat. Takie rzeczy wiemy, a przynajmniej większość z nas wie. No i tak się stało, panie i panowie, że od dawna prawa do Jamesa Bonda prawa posiadała pani Barbara Broccoli i ona się rzeczywiście tym wszystkim zajmowała, no ale chyba rzeczywiście w końcu stwierdziła: dobra, dziękuję bardzo, wystarczy. Ona miała moc wykonawczą, jak najbardziej kreatywną, no i stwierdziła: chyba trzeba to rzeczywiście przekazać dalej. No i według artykułu Variety Amazon MGM Studios przejmuje prawa do Jamesa Bonda. Co to oznacza dla franczyzy? Ano to oznacza, że będzie bardzo źle, można by się domyślać, ale zobaczymy. Spór między Barbarą Broccoli a wytwórnią Amazon MGM Studios, która posiada prawa do dystrybucji filmów o przygodach agenta 007, dobiegła końca. Jak podaje Variety, Amazon przejmuje kontrolę nad franczyzą Jamesa Bonda. Domyślam się, że nie za darmo. O konflikcie między producentami filmów o przygodach Jamesa Bonda a wytwórni pisaliśmy już od jakiegoś czasu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Variety, 3 strony sporu, wytwórnia oraz producenci Michael G. Wilson i Barbara Broccoli, pozostają współwłaścicielami franczyzy, ale kontrola nad procesem kreatywnym ma pozostać w rękach Amazon MGM Studios. Krótko mówiąc, będą mieli kontrolę nad tym, kto zagra Jamesa Bonda, w którym kierunku to pójdzie, jaka będzie fabuła, bo już wiadomo, że od dawna już to nie są ekranizacje powieści Iana Fleminga, bo te się wyczerpały. I co z tym zrobimy? Czy to będzie rzeczywiście tylko i wyłącznie cały czas film kinowy, czy już dodatkowo, tak jak to teraz mają w zwyczaju, będzie, wiecie, uniwersum. Tu się okaże, że zrobimy serial o tym, kim był doktor No, albo tutaj kim był Buźka, ale przecież jeszcze wiemy, że jest Łysol pewien, Ernst Stavro Blofeld, może o nim, albo można teraz naprawdę robić mnóstwo, mogą co robić, ale tutaj już pauzujemy, żeby nie wskoczyły prawa autorskie. W oświadczeniu Barbary Broccoli czytamy: całe swoje życie poświęciłam podtrzymywaniu i budowaniu niezwykłego dziedzictwa, które Michaelowi i mnie przekazał nasz ojciec, producent Cobie Broccoli. Miałam zaszczyt blisko współpracować z 4 niesamowicie utalentowanymi aktorami, którzy grali agenta 007 oraz tysiącami wspaniałych artystów z branży. Po zakończeniu prac nad Nie czas umierać i przejściu Michaela na emeryturę czuję, że to czas, abym skupiła się na innych projektach. Tak działając wstecz 4 ostatnich Bondów, kto to był? To był David Craig, Daniel Craig, oczywiście, był to Pierce Brosnan, bo jak żeby inaczej. Przed Pierce'em Brosnanem mieliśmy kogo? Mieliśmy Timothy'ego Daltona, a przed Daltonem to mógł być albo Roger Moore, albo Sean Connery, w zależności od tego, o którym filmie mówi.
Aktualnie ostatnim filmem z cyklu jest Nie czas umierać z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Trafił on na ekrany w 2021 roku. Agent 007, okej, to jest opis tegoż filmu. No, nie wiem, czy jestem zainteresowany, ponieważ biorąc pod uwagę, w którym to kierunku wszystko zmierza, no wiem dokładnie, że są czasy takie, że Ameryka jest bardzo poprawna politycznie, niekoniecznie dobrze, chociaż ten nowy facet tam siedzi w tym gabinecie. Chodzi mi o tego kolesia, co ma taką bardzo brzydką fryzurę. No rzeczywiście niby chce tą całą ideologię wycofać. No zobaczymy, jak to pójdzie, ale nie chciałbym, żeby doszło do tego, żeby się okazało, że 007 to tylko i wyłącznie kryptonim i agentem może być każdy, bo to nie tędy droga, bo zawsze Bond był uosobienie pewnych rzeczy, pewnych cech. Nie chciałbym też nagle, żeby się okazało, że już nie pije martini wstrząśniętego, zmieszanego, tylko sobie po prostu wali jakiegoś jabola gdzieś tam z menelami pod blokiem, czy coś. No, pewne rzeczy powinny być zachowane. No zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem póki co pełen obaw. Niespecjalnie jestem przekonany, czy to jest dobre posunięcie, aczkolwiek no co ja tu mogę do gadania? Ja sam mogę pogadać i tylko i wyłącznie. Marcinie, wyglądasz dziś bardzo promiennie, pisze Znicz 666. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, jestem na dobrej drodze, zresztą jak widzisz, jest co prawda tutaj dopiero co Sasik cytował Alternatywy 4, czyli Bareję. Ja też zacytuję Bareję, akurat tym razem z Misia jest po prostu mniej obywatela w obywatelu, wiesz. Jeszcze 14 miesięcy temu było 107 kilo obywatela w obywatelu, teraz jest już tylko 81 kilo obywatela w obywatelu, więc wszystko idzie dobrze, także może też dlatego, ale dziękuję jak najbardziej bardzo. No trochę szaleją, ale nie można wykluczyć, że zrobią pierwszy. Wyjdzie Padaka i o 8 nawet nikt nie wspomni. A domyślam się, że to jeszcze nawiązanie do Narni. Rzeczywiście tak może być, tak się oczywiście to może przydarzyć? No pewnie, że tak. No co ja sobie wam będę mówił, wiecie dokładnie jak to jest. Panie i panowie, a ja tylko przypomnę, że dzisiaj gadam o tym, co tam w Hormudzie. Jeszcze został nam splat film Festiwal Berlinale, shorty i jak najbardziej. I ogłoszę, kto wygrał najlepszych oraz najgorszych z zeszłego roku. Więc jeżeli lubisz, pewnie, że tak, jeżeli lubisz takie materiały, jeżeli lubisz kanał i masz ochotę zacząć wspieranie, to bardzo, jak najbardziej byłoby mi miło. W opisie, także w przypiętym komentarzu, jeszcze nie teraz, ale jeżeli oglądasz z odtworzenia, to w przypiętym komentarzu będzie link i możesz spokojnie zacząć wspierać, czy to przez Patronite'a, czy na YouTubie, czy na Facebooku, co tam lubisz, gdzie tam masz ochotę. Wszędzie jest jak najbardziej ta sama zasadność, panie i panowie. A my przechodzimy dalej, bo no, to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, można byłoby powiedzieć, a okazuje się, panie i panowie, że Splat Film Fest się kończy. Panie i panowie, koniec Splat Film Fest. Nie będzie 11. edycji tegoż festiwalu. Oczywiście Splat Film Fest, jeżeli nie wiecie, no to był poświęcony tylko i wyłącznie produkcjom z poznaku kina grozy. No tak, czy to powiedzmy thrillery, czy to horrory, czy to jak zwał, tak zwał. O to głównie chodziło. To smutny dzień dla fanów kina grozy w Polsce. Z facebookowego profilu Splat Film Fest dowiadujemy się, że kolejnej edycji nie będzie. To szkoda, bo oni między innymi byli patronami, chodź tutaj, patronami książki, panie i panowie, mały ekran, Łukasza Karasia, czyli zakazane filmy, tej, którą jak najbardziej ja już posiadam i polecam wam jak najbardziej. W komunikacie, który pojawił się na facebookowym profilu, czytamy: informujemy, że Splat Film Fest przestaje istnieć ze względu na brak zrozumienia wartości i rangi festiwalu w Polsce, brak wsparcia finansowego lub wsparcia na poziomie ochłapów. Nie jesteśmy w stanie zrealizować kolejnych edycji. Najnowsze rozdanie dotacji Ministerstwa Kultury dało nam do zrozumienia, że 10 lat naszej katorżniczej pracy to za mało, aby rozdający karty w tym kraju zrozumieli, czym w ogóle jest Splat Film Fest. Grantodawcy w naszym kraju chyba uważają, że granty na kulturę są po to, by wzmacniać jeszcze bardziej najsilniejszych i budować imperia. Oczywiście dojrzały mężczyzna na czele imprezy też by się przydał, ale akurat u nas nie ma. Niestety stworzyliśmy festiwal, który jest oryginalny i innowacyjny na Polskę. No to rzeczywiście się stało. 10. jubileuszowa edycja festiwalu odbyła się w dniach 24-31 października. Poniżej możecie obejrzeć spot. Nie będziemy oczywiście gadać, a tutaj jest akurat o tym, co się na tym festiwalu działo. Można było obejrzeć
krwawe filmy, horrory, thrillery, sci-fi i tak dalej, i tak dalej. W marcu 2022 Splat Film Fest został uznany przez popularny amerykański magazyn Dread Central jednym z najlepszych horrorowych festiwali na świecie. To już kolejne wyróżnienie w tej skali. 2 lata wcześniej festiwal znalazł się na liście 21 najlepszych festiwali kina gatunkowego na świecie amerykańskiego magazynu filmowego Movie Maker Magazine. A ja, drodzy widzowie, dodam wam od siebie, że jako twórca filmów niezależnych na niejednym, naprawdę na niejednym festiwalu byłem i muszę powiedzieć, że ich jest na całym świecie tysiące. Naprawdę tysiące, więc jeżeli taki magazyn jak Dread Central mówi, ok, to jest rzeczywiście coś, z czego może być dumni, to jak najbardziej jesteśmy dumni, więc ja tylko trzymam kciuki, że jednak jakiś tam minister ogarnie się, obudzi się i stwierdzi, nie, no to nie będziemy dawać kolejnych milionów na Rodowiczkę w Opolu, bo to jest po prostu bzdura jak mało która, tylko rzeczywiście akurat damy to Splat Film Festiwalowi. No chociaż z drugiej strony już są dotacje rozdane, więc no może nie być ciekawie. Mam nadzieję, że coś się ruszy. Oby rzeczywiście ktoś tam poszedł po rozum do głowy i stwierdził, może jednak rzeczywiście coś się uda. Oby coś się udało. Kiedy substancja na VOD w Polsce? Liczę na premierę w Kanal Plus, pisze Jaskinia Gracza. Wiesz co, aż nawet sprawdzę, powiem ci, drogi graczu, bo akurat takie informacje powinny być już dostępne. Czy jest dostępna? Jest dostępna. Już tutaj patrzę, gdzie jest dostępna. Tak, jak najbardziej. Czekaj, pokażę ci, udostępnię ci ekran, to będziesz wiedział. Tutaj. I proszę bardzo, w tym momencie substancja jest już dostępna. Jest na Amazon Prime Video, na Polsat Go Box, TVP VOD, TV Smart Player, Apple TV, Rakuten TV, Cineman, Premiery, Kanal Plus i Play Now. Oczywiście nie wszędzie jest za darmo, ale w wielu miejscach trzeba wykupić, więc jeżeli masz którąkolwiek z tych platform, to jak najbardziej polecam. A jeżeli nie masz, to wiem, że na kanale już są materiały o tym, jak założyć konto na Amazon Prime Video. Ja akurat takowe konto posiadam, bo rzeczywiście kosztuje tylko i wyłącznie 49 zł za rok. Więc jak najbardziej substancję możesz sobie spokojnie ogarnąć. Dobrze, tutaj wyłączymy. I panowie, skoro jesteśmy przy serialach, przy festiwalach, to pomówimy o Berlinale, ponieważ Berlinale ogłosiło jak najbardziej swoich zwycięzców. Mamy nagrody, bo stało się, no bo musi się stać oczywiście. Berlinale jest to jeden z najbardziej prestiżowych i jednych z najważniejszych to naprawdę festiwali na świecie, w Europie. Bo wiadomo, że mamy Cannes, mamy Wenecję, no ale jest też Berlinale i tak naprawdę BAFTY i jeżeli chodzi o takie najbardziej wyznane, no to najbardziej liczące się. To pewnie tyle, panie i panowie. Słuchajcie, nie będę tutaj czytał całego uzasadnienia i tak dalej, bo akurat nie o to chodzi, tylko przeczytam tego, kto dostał jaką nagrodę, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne. Tutaj pauza. Berlinale zwycięzcy. Złoty Niedźwiedź dla filmu Dreams w reżyserii Doug Johna Hojdroga. Wielka nagroda jury dla The Blue Trail Gabriela Mascaro. Srebrny Niedźwiedź The Message Iwana Funda. Najlepsza główna rola Rose Byrne za rolę w filmie If I Had Legs I'd Kick You, czyli gdybym miała nogi, to bym ci skopała dupsko. Rzeczywiście tu mamy właśnie Rose. Najlepsza drugoplanowa rola to Andrew Scott za Blue Moon. Srebrny Niedźwiedź za wybitny wkład artystyczny to Lucille Hadzi-Halilowicz za The Tour de Glace. Najlepsza reżyseria Huang Meng za Living the Land i najlepszy scenariusz Rod Judd za Continental 25. Więc jak widać rzeczywiście, no to nie są filmy, które tak naprawdę w tym momencie bardzo gdzieś tam kojarzymy, że stwierdzamy, o tak, ja znam, oczywiście, ale też trzeba pamiętać, że takie produkcje jak między innymi The Brutalist, czy właśnie Substancja, wspomniana dopiero co przez jednego z widzów, to są filmy, to są produkcje, które były nagradzane na tych festiwalach. Mówiąc te festiwale, to oczywiście chodzi mi o, powiedzmy, o te festiwale bardzo, bardzo komercyjne, jak no między innymi właśnie niekomercyjne, jak bardzo właśnie ten. Także no cieszyć się, niech będzie ich jak najwięcej, bo to też jest tak pewnego rodzaju, takie brzydkie słowo użyję, ale predykcja o tym, co będzie się działo, jak będą wyglądały Oscary. Panie i panowie, patrzymy dalej, co tutaj się dzieje. Pora na shorty, drodzy widzowie. Shorty, jest to krótka forma, to znaczy nie będę wam prezentował tutaj teraz
filmików i nie, jak najbardziej. Jest tylko wyłącznie forma, gdzie będę prezentował wam, pokazywał krótkie informacje, wiadomości, które się pojawiły w ciągu ostatniego tygodnia. Ja akurat dosyć dużo wrzucam, jeżeli chodzi o media społecznościowe, więc jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz na jakimś innym, bo akurat na YouTubie to różnie jest, ale na Facebooku, Instagramie i tak dalej dosyć dużo wrzucam tych informacji, czasami nawet po 5-6 dziennie, bo dużo się dzieje. Oczywiście wszystko ze świata kultury, show biznesu, gier i tak dalej, więc nie zdziw się, bo pojawią się informacje o tym, że na przykład Kevin McAllister, ciekawostka jakaś, może się pojawić informacja o tym, że powstaje nowy film na podstawie gry, a może pojawi się informacja o tym, że Krzyś Ibisz na przykład reklamował podczas meczu swój program, albo że Dagmara Kaźmierska coś tam znowuż odwaliła, więc jak najbardziej, panie i panowie, zapraszam. Więc shorty to są krótkie formy, które wam jak najbardziej przedstawię. Ile ich jest? Jest ich tyle, że będzie przedstawiony cały tydzień, więc gdzieś tak mniej więcej do 16 będę to omawiał, ale w telegraficznym skrócie, więc nie powinno być żadnych problemów. Mam nadzieję przynajmniej, że nie będzie żadnych problemów, więc panie i panowie, nie przerywamy, zaczynamy. Czas start. George R.R. Martin twierdzi, że trwają rozmowy o nakręceniu filmu Elden Ring na podstawie gry. No, wygląda to w miarę ciekawie. Według doniesień Marvel pracuje nad serialem telewizyjnym o X-Menach. Skupi się na młodych mutantach w szkole Xaviera dla uzdolnionej młodzieży. No, czyli akurat nie wyszło z Strange Academy, będzie w ten sposób. O Jamesie Bondzie było jak najbardziej mówione. Tony Dalton powróci jako szermierz w serialu Daredevil Born Again. To wszystko dla fanów oczywiście komiksów. Co anulowane, to już mówiłem dopiero co, więc nie będę się przypomniał. W tym momencie już na Amazonie wjechał 3. sezon serialu Reacher. Dostępne są 3 odcinki, więc panie i panowie, jak najbardziej polecam, bo warto. Ja rzeczywiście bardzo akurat tę produkcję sobie cenię. Daniel Craig zrezygnował z zagrania głównej roli w filmie Lucky Guadagniniego Sergeant Rock. Miała to być ekranizacja komiksu dla DC. Jeremy Allen White jest teraz jednym z potencjalnych kandydatów do roli głównej, ale już w tym momencie wiem, że tam też rzeczywiście jest problematycznie, ponieważ chodzi o to, że nie zgadza się włoska firma Monna Casucci i Szmal. Tutaj jest informacja o tym, jak wyglądają na Rotten Tomatoes, jaka jest ocena Kapitanów Ameryka i jak widać jedyny Kapitan Ameryka, czyli ten najnowszy, ma bardzo negatywną ocenę. Will Plaskacz-Smith mówi, że trwają prace nad filmem Hancock 2. Planują zwrócić się do Zendai z propozycją roli. No rzeczywiście życzę zdrówka, ale akurat mnie już ta produkcja nie interesuje. Zanim rola Zielonego Goblina w filmie Spider-Man z 2002 roku trafiła do Willema Dafoe, aktorzy wymienieni poniżej odrzucili szansę wcielenia się w Normana Osborna, a byli to Nicolas Cage, John Malkovich, a także Jim Carrey. No, Jim Carrey jako Zielony Goblin mógłby być bardzo, bardzo ciekawy. Reżyser filmu Alien Romulus, Fede Alvarez, chciałby wyreżyserować slasher w stylu lat 80. Nie podał, o kogo chodzi, ale rzeczywiście no tutaj niby jest Jason, Freddy Krueger, stary, bierz się za Freddy'ego, bo my czekamy cały czas na dobrą produkcję. Według doniesień Marvel Studios poszukuje aktorki po 40 pochodzenia greckiego do roli w 2. sezonie serialu Daredevil Born Again. Mówi się, że będzie to miała rolę powracającą. Jakieś typy? Jaka to może być postać? Dajcie znać. Tatiana Maślany mówi, że jest gotowa powrócić jako She-Hulk w Daredevil Born Again. Nie chcemy, to jest inna konwencja. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Skruch mówi Copperhead oficjalnie używa sztyletów z adamantium w Kapitanie Ameryka Nowy Odważny Świat. Fajnie, reżyser musiał o tym powiedzieć, tak samo jak scena po napisach. To nie jest to, że to jest multiversum, to w tym momencie są Illuminaci. Zbyt dużo niedociągnięć, zbyt dużo rzeczy, które się nie zgadzają. Warner Bros. Discovery zamierza zmienić kolor marki Max z niebieskiego na prawdopodobnie jakąś kombinację czerni i bieli. Domyślam się, że skoro niedawno podniósł się cena Disneya, podniósł się Netflix, to oznaczać będzie podnosimy cenę? Pewnie, że tak. Podobno dubler kaskaderski nakręci niektóre sceny z udziałem Toma Hollanda jako Spidermana w filmie Avengers Doomsday. Stanie się tak, ponieważ Holland jest zajęty kręceniem filmu Christophera Nolana Odyseja. Więc mógł albo powiedzieć nie zagram w Odysei, albo po prostu zrobimy tak w ten sposób, że gram w Odysei, ale musicie poczekać w Avengerach na mnie, nie możecie, no to będzie dubler i koniec, kropka. Tutaj jest oczywiście kilka zdjęć z Królewni Śnieżki, to są krasnoludki. Wyglądają rzeczywiście niekoniecznie, no ale cóż poradzimy. Jest to pierwszy plakat nowego thrillera akcji Viola Davis pod tytułem G20. Film opowiada historię prezydenta USA, który staje się celem ataku podczas dorocznego szczytu przywódców G20. Premiera na oczywiście Amazon Prime Video 10 kwietnia 2025.
Musiałem to dodać, że premiera, bo oczywiście padały słowa, które algorytm mógłby uznać za Według doniesień Boyd Holbrook prowadzi rozmowy w sprawie roli Hammerheada w drugim sezonie Daredevil Born Again. Holbrooka możecie kojarzyć m.in. z filmu The Predator, takiego niekoniecznie fajnego. A według doniesień zdjęcia do trzeciej części Duny rozpoczną się już w czerwcu i wiadomo też, że planowana jest czwarta część. Kiedy to będzie? No to rzeczywiście zobaczymy, czas to wszystko pokaże, panie i panowie. Cynthia Eviro zagra Jezusa w musicalu Jesus Christ Superstar autorstwa Andrew Lloyd Webbera. Musical będzie wystawiany w Hollywood Bowl, panie i panowie. I jeszcze na zakończenie, pewnie, że tak, jakąś taką fajną ciekawostkę wam wrzucę. Według doniesień Marvel planuje zakończyć historię Kanga w MCU. Możliwe, że zostanie on pokonany przez doktora Dooma i to będzie jego koniec i to będzie jego dziękuję bardzo. To były shorty, które miałem dla was na dzisiaj przygotowane. Zaraz zobaczycie, jak tutaj skomentowaliśmy, co piszecie. Tak, jak najbardziej, Jaskino, jak najbardziej wszędzie jestem jako Marcinowe recenzje, chyba tylko na Twitterze, czy tam na Xie jest Marcin Skruch, ale wszędzie są Marcinowe recenzje, także może jak najbardziej śmigać. Miesiąc temu pojawił się zwiastun opowiadania Martina In the Lost Land. Reżyserem jest Paul Anderson, wygląda jakby cały zwiastun był kręcony na green screenie. Wiesz co, możliwe, że przecież dostaliśmy taki film, było kilka takich produkcji, Sin City na dzień dobry się rzuca w oczy. Potem było chyba jeszcze Spirit, duch miasta, czy jakoś tak rzeczywiście w podobnej technice. Może coś takiego akurat wyniknie. Zobaczymy, jaka będzie koncepcja, jaki jest pomysł, bo będziemy widzieli, co się dzieje. A teraz, panie i panowie, pora, aby przekonać się, jak corocznie wybieraliście najlepsze i najgorsze produkcje najlepszych i najgorszych aktorów, aktorki minionego roku. Wygląda to rzeczywiście dosyć ciekawie. Zacznijmy od najgorszych. Zacznijmy od tych, które wam się najbardziej nie podobały. Produkcje, które uznaliście za takie, które no delikatnie mówiąc są niegodne polecenia. Takimi produkcjami, które rzeczywiście jest źle albo jest bardzo źle. Ja sobie tutaj przygotuję sobie zdjęcia, żeby to wszystko ładnie, panie i panowie, wyglądało. Dziękuję bardzo, bo przez ostatnie bodajże 3 tygodnie głosowaliście, wybieraliście. Przypomnę tylko, że tak jest, że na początku roku robimy odcinek, gdzie wy nominujecie produkcję i mówicie OK, w każdej kategorii na przykład nominujecie 5-6 produkcji, tam powiedzmy 5 najlepszych filmów, 5 najlepszych seriali i tak dalej i później jest głosowanie. W tym roku głosowanie było bardzo, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, ponieważ skoro zaczynamy od najgorszych, panie i panowie, to zaczniemy od końca. Zaczniemy od najgorszej aktorki. Przedstawię wam oczywiście tylko i wyłącznie czołową trójkę, bo o to głównie chodzi. I powiemy tak, że na trzecim miejscu, panie i panowie, uplasowała się aktorka, która zdobyła 9% waszych głosów. Czy macie pomysł, kim jest ta aktorka i jaki to film? W ogóle powiem, że zanim powiem, kto wygrał. Do miana aktorki, która otrzyma nagrodę brązowego, jak ustaliliście Marcina, za bycie najbardziej badziewną aktorką w roku 2024, nominowaliście Dakotę Johnson za Madame Web, Lady Gaga za Jokera 2, Jamie Lee Curtis za Borderlands, Cate Blanchett za Borderlands i Halle Berry za film pod tytułem Związek. Więc panie i panowie, na trzecim miejscu, zdobywając 9% waszych głosów, więc no, relatywnie niedużo, uplasowała się, panie i panowie, czekajcie, powinien być, a to za chwilę będzie. Uplasowała się Jamie Lee Curtis za rolę w filmie Borderlands. Stwierdziliście, to jest po prostu zło, to jest po prostu dno, tego się rzeczywiście nie da oglądać. No i to akurat się trzeba zgodzić, bo cały film Borderlands to jest zła sprawa, to jest bardzo, bardzo złe, to jest bardzo niesamowicie koszmarne przedsięwzięcie. Jeżeli nie było ci dane jeszcze zobaczyć Borderlands, a lubisz dobre produkcje, to sobie daruj, bo rzeczywiście nie ma po co. Na drugim miejscu, zdobywając 33% waszych głosów, panie i panowie, oplasowała się aktorka, którą bym nigdy nie podejrzewał o to, że kiedykolwiek na liście najgorszych się znajdzie, a jednak stało się. Na to niestety nie poradzimy. Jest to za film Joker, część druga, Lady Gaga. Panie i panowie, Lady Gaga otrzymała od was brązowego Marcina. Chciałaby, nawet tutaj się nie załapała. Więc otrzymała od was drugie miejsce na liście najgorszych produkcji. Tutaj widzę, że
że jest Dakota Johnson. No, dobrze mniej więcej tytułujecie, próbujecie, bo panie i panowie, zdobywając 43% waszych głosów, no czyli no można powiedzieć niemalże połowę, co tu dużo mówić, rzeczywiście niemalże połowę, za film, którego recenzja jest na kanale, panie i panowie. Jest recenzja na kanale? Pewnie, że tak. Jest, bo musi być, a nie jest to dobra produkcja. Jest to, powiem więcej, bluzgana recenzja, panie i panowie, więc zdobywając 43% waszych głosów, nagroda dla największego badziewiarskiego, aktorskiego przedsięwzięcia, można byłoby rzec, wędruje do, uwaga, tutaj powinno gdzieś być, sekundkę, do Dakota Johnson za film Madame Web. Ta produkcja rzeczywiście jest, delikatnie mówiąc, beznadziejna. Ta produkcja rzeczywiście, delikatnie mówiąc, się do niczego nie nadaje, więc no co tu dużo mówić, mnie to nie zaskakuje, bo jak najbardziej ten film jest zły, ona jest koszmarna, więc zgadzam się z wami w 100%, że to jest film, którego nie i jeszcze raz nie powinniśmy oglądać w żadnym aspekcie. Więc to jest jak najbardziej najgorsza aktorka 2024 roku. Za Madame Web otrzymuje ją Dakota Johnson. Mam nadzieję, że się zgadzacie ze swoimi wyborami, bo zresztą ciężko, żebyście się nie zgadzali. Więc panie i panowie, mieliśmy już najgorszą aktorkę, więc pora na najgorszego aktora. Najgorszego aktora w tymże zestawieniu. I tutaj, czy jestem zaskoczony? Nie jestem zaskoczony, aczkolwiek zobaczycie czemu. Widzowie kanału Marcinowe Recenzje do nagrody Brązowego Marcina w kategorii najgorszy aktor 2024 nominowali, panie i panowie. Po pierwsze Jack Black za film Dear Santa, po drugie Joaquin Phoenix za film Joker 2, po trzecie Kevin Hart za film Borderlands, Shia LaBeouf za film Megalopolis, a także Borys Szyc za serial Forced. Kto według was, panie i panowie, otrzyma nagrodę? Wy tutaj napiszcie, kogo uważacie, a ja sobie w międzyczasie tutaj sobie spokojnie łyknę. Chociaż właściwie powinienem gdzieś tam udostępnić może ten ekran z tymi nominacjami. To akurat byłoby łatwiej pewnie wam to wszystko ogarnąć. Zobaczmy, ale to nie tak, tylko pytania. Proszę bardzo. A nie, tu są wyniki? Nie, to nie są wyniki, tylko moje takie próbne. A to moje próbne przecież mogą być. Co nie? Mogą być. No ale to będziemy za chwilę. Już zaraz sobie patrzę, co piszecie. Dariusz Tokarczuk pisze Kevin, czyli Kevin Hart za Borderlands. Dobrze. Już tutaj wam, panie i panowie, mówię i tłumaczę. Najgorszy aktor. Na trzecim miejscu, zdobywając 19,8% waszych głosów, więc dosyć sporo, trzeba przyznać, ląduje za film pod tytułem Joker 2 Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix otrzymuje nagrodę, nie otrzymuje nagrodę nawet, brązowe trzecie miejsce. Na drugim miejscu, panie i panowie, wspomniany tutaj dopiero coś przez was, otrzymując 21,8% waszych głosów, zostaje Kevin Hart za film Borderlands. To akurat wcale mnie nie dziwi. I Brązowego Marcina w kategorii najgorszy aktor 2024, panie i panowie, zdobywając 27,7% waszych głosów, otrzymuje, panie i panowie, on. Jak najbardziej on, ten, który rzeczywiście jest zły, jest słaby, jest beznadziejny. Krótko mówiąc, za serial Forced. Oczywiście, że tak, za serial Forced Borys Szyc, panie i panowie, to on jest najgorszym aktorem 2024 roku. I trudno się nie zgodzić, bo można mówić wiele, że twórczość Remigiusza Mroza to nie jest wybitna literatura, że to rzeczywiście nie jest dobre, nie jest super, ale jeżeli dostajesz możliwość zrobienia serialu i z tego powstaje pastisz, z tego powstaje dno, z tego powstaje coś, po czym ja oglądając to mam ochotę sobie wykuć oczy, no to delikatnie mówiąc jest po prostu źle, jest bardzo źle, jest koszmarnie, jest tak, że ja nie chcę więcej tego oglądać. W ogóle tam się powinno włączyć czerwone i nie wiedzieć, czemu się nie włączyło. Dawać, jest czerwone, proszę bardzo. Mają czerwonego. Borys Szyc, panie i panowie, is the man, otrzymuje Brązowego Marcina.
I rzeczywiście, Borysie, my już o tobie chcemy zapomnieć jak najszybciej, bo to jest po prostu coś złego, coś koszmarnego, coś, czego nikt by nie chciał więcej oglądać. Patrzę dalej. Kolejna kategoria, skoro już był aktor, była aktorka, więc pora na serial. Czy ja mogę zobaczyć serial z moimi przykładowymi odpowiedziami? Mogę, pewnie, że tak. Już wam udostępnię, panie i panowie, ekran, żebyście wiedzieli, kto był nominowany przez was i kogo można jak najbardziej tutaj ewentualnie i sobie ogarnąć. Więc po pierwsze, panie i panowie, nominowaliście 5 seriali. Czy to jest to okno? Mam nadzieję, że to jest to okno, że wam nie pokażę wyników. Mogę. To są oczywiście przykładowe moje odpowiedzi. Nominowaliście 5 seriali. Forced od Netflixa, Frasier sezon 2 od Sky Showtime, Gwiezdne Wojny Akolita od Disneya+, Echo oczywiście również od Disneya+, i Velma od Maxa, panie i panowie. Jak uznajecie, jak myślicie, który z tych seriali stał się najgorszy? Którym rzeczywiście wy uznaliście, że jest najgorszy? Dajcie znać, co myślicie na ten temat, jak to jest u was, która produkcja jest tą, delikatnie mówiąc, która może być najgorsza według was. Oczywiście według was. A ja już w tym momencie spieszę. Pewnie, że tak. Spieszę, bo muszę spieszyć, że na 3. miejscu uplasował się serial, który uzyskał, ile on to uzyskał? 23,5% głosów. Prawie 1/4 z was stwierdziła, nie, no to jest bzdura, to jest serial, którego się nie da oglądać. No i wcale się nie dziwię, bo dopiero co powiedziałem, że Force od Netflixa jest beznadziejny i Force od Netflixa jest beznadziejny. To on ląduje na 3. miejscu i to jest bardzo ważne. Po drugie, na 2. miejscu, zdobywając 27,6% waszych głosów, ląduje kolejny serial i tutaj widać, no co tu dużo mówić. Disney się nie popisał, a ostatnimi czasy właśnie bardzo często Disney się nie popisuje, więc Gwiezdne Wojny Akolita, zdobywając 27% waszych głosów, ląduje na 3. miejscu i to nie jest zaskakujące, ale czy jest zaskakujący fakt, kto wylądował na miejscu 1? Wydaje mi się, że tak, bo tutaj Sasik i ja w Echo klikałem, no rzeczywiście Echo nie jest to dobra produkcja. Dariusz Tokarczuk wrzucił, że on akurat głosował na Velmę. Wiktor Jędrychowski też wrzucił, że głosował na Velmę. Panie i panowie. A najgorszym serialem roku 2024 według widzów kanału Marcinowe Recenzje, którzy bardzo często mają rację, co tutaj, panie i panowie, dużo mówić, bo wiecie dokładnie, jak to się je. Wiecie rzeczywiście, że są rzeczy dobre i gorsze, no i oglądacie przede wszystkim te rzeczy, to są najważniejsze. Więc najgorszym serialem 2024 roku została Velma od Platformy Max. To jest według was największe badziewie, najgorszy serial. 36,7% waszych głosów, więc jak na razie jest to najwyższa ocena najgorszego czegokolwiek w tym akurat w tej kategorii. No zgadza się pewnie. Mówię pewnie, ponieważ ja akurat tego serialu nie widziałem. Dlatego to są wasze nagrody. Ja tego serialu nie widziałem, bo nie dość, że Max nie jest dostępny w Irlandii, skąd nadaje, no to też jakoś niespecjalnie jest to tematyka, która by mnie interesowała. Mimo że akurat gdzieś tam spokojnie wraz z moimi dzieciakami sobie oglądaliśmy inne bajki o brygadzie, która rozwiązywała różnego rodzaju ciekawe zagadki. No akurat tym razem jest troszeczkę, panie i panowie, inaczej. Ale teraz pora, aby ogłosić, jaki film został wybrany najgorszym filmem roku 2024. I to jest akurat bardzo ważna sprawa, że tak jest. Już mówię, panie i panowie, w kategorii najgorszy film nominowaliście również 5 produkcji. Po pierwsze, Puchatek, krew i miód, część 2, Madame Web, Borderlands, Kruk, a także Joker 2. Te 5 produkcji, panie i panowie, nominowaliście, więc rzeczywiście dosyć ciekawie, dosyć interesująco, dosyć źle. Dajcie znać, kogo typujecie, że kto dostał główną nagrodę. Więc po pierwsze, na miejscu 3, i to jest dla mnie zaskoczenie, film, który otrzymał 27,8% waszych głosów. Na 3. miejscu plasuje się Madame Web.
I to mnie zaskoczyło bardzo. I to mnie bardzo zaskoczyło, że tylko i wyłącznie tyle osób zagłosowało na ten film. Stwierdziliście, były w zeszłym roku gorsze produkty, takie, których my naprawdę nie chcieliśmy oglądać, a Madame Web, mimo że była zła, nie była aż tak bardzo zła. Przypomnę, że akurat recenzja Madame Web, która się pojawiła na kanale, jest jak najbardziej i jest bluzgana. I tutaj was zaskoczę, z całej trójki, którą wy wybraliście do miana najgorszych, to jest jedyna bluzgana recenzja, bo dwa pozostałe filmy nie są bluzgane, przynajmniej w recenzjach, więc różnie to może być. Na drugim miejscu, panie i panowie, uzyskując 28,7% głosów, tam było 27,8, a tutaj 28,7%, stwierdziliście, że Puchate krew i miód, część druga, to jest bardzo zła produkcja i tego rzeczywiście nie chcecie oglądać. To mnie bardzo zaskoczyło, bo mi ten film się akurat podobał. Ja akurat ten film uznałem za ciekawy. Kilka rzeczy, które w nim było jak najbardziej interesujące. No i akurat tak się złożyło i tak to rzeczywiście jest. Ale panie i panowie, na pierwszym miejscu produkcja, która uzyskała 32,4% waszych głosów, więc no niemalże 1/3. Niemalże 1/3 z was stwierdziła, nie no, ten film jest bardzo zły, tego filmu nie chcemy. Więc na pierwszym miejscu, tak, brązowego Marcina w kategorii najgorszy film 2024, panie i panowie, uzyskuje Joker, część druga. The World is a Stage, czyli świat jest sceną, w rolach głównych Lady Gaga, a także Joaquin Phoenix. Wcale mnie to nie dziwi, bo ten rzeczywiście film się do niczego nie nadaje. On rzeczywiście nie jest dobry. Poległ sromotnie w kasach kinowych, poległ sromotnie u krytyków, recenzentów, u widzów, co najgorsze, więc no rzeczywiście jest źle albo bardzo źle. Aczkolwiek według mnie no nie jest to najgorsza produkcja minionego roku. Ale jak już mówię, mogę powiedzieć votum separatum, panie i panowie, to są wasze nagrody, to wy przyznajecie, to rzeczywiście się z tym muszę zgodzić. I czemuż by nie? I czemuż by nie? Rzeczywiście akurat tak to wygląda, że no, wybraliście takie, jak panie i panowie wybraliście. Tylko przypomnę jeszcze, najgorszą aktorką została Dakota Johnson za Madame Web, najgorszym aktorem Borys Szyc za serial Forced, najgorszym serialem została Velma na platformie Max, a najgorszym filmem Joker, część druga. Więc akurat to są produkcje, które no, nie warto oglądać. A teraz damy, proszę bardzo, ładnie zielone, żeby było, że jest i plus, że jest super, że jest fajnie, panie i panowie. I teraz pora na najlepszych 2024, a tych też było sporo. Kategorie te same są kategorie, czyli najlepsza aktorka, najlepszy aktor, najlepszy film, najlepszy serial. Jedyne było przy okazji wszystkich akurat kategorii, że dana produkcja musiała mieć swoją polską premierę, co jest bardzo ważne, pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2024. Skoro są brane pod uwagę filmy i seriale, nie miało znaczenia, czy dana produkcja miała premierę w kinie, czy na platformie VOD, czy w telewizji stacjonarnej. Nie miało znaczenia jak najbardziej. To akurat wy decydowaliście, jak to miało wszystko wyglądać. No ale akurat tak to rzeczywiście wyglądało. Więc tym razem zaczniemy podobnie. Zaczniemy od najlepszej aktorki. Panie i panowie, tutaj, jeżeli chodzi o najlepszą aktorkę, było również 5 nominacji. Wybraliście 5 pani, żeby były nominowane w tej kategorii. Więc po pierwsze, tylko muszę tutaj oczywiście zmienić, ustawić, żeby było wszystko super świetnie. Proszę bardzo. Więc po pierwsze, kogo nominowaliście? Nominowaliście Demi Moore za film Substancja, nominowaliście Miki Madison za Anorę, Christine Milotti za serial Penguin, Elizabeth Dębicki za Maxine, a także Emily Blunt za film Kaskader. Akurat te 5 pani było nominowanych przez was do nagrody Złotego, tym razem Marcina. I już wam mówię, tutaj jest pewnego rodzaju zaskoczenie, ponieważ na trzecim miejscu mamy 2 panie, które uzyskały taką samą ilość głosów, więc akurat o tych 2 paniach powiem. Po pierwsze, kolejność przypadkowa. Na trzecim miejscu ex aequo, zdobywając 9,3% waszych głosów, panie i panowie, ląduje Emily Blunt za film Kaskader, więc gratulacje jak najbardziej, a także Miki Madison za Anorę. Te 2 panie lądują na miejscu trzecim. 9,3% głosów, więc całkowicie rzeczywiście fajnie. Na miejscu drugim, zdobywając
26,7% waszych głosów, więc bardzo dużo, co tu dużo nie mówić. Prawie 1/3 z was stwierdziła, że Christine Milioti za serial Pingwin, to ona powinna wygrać. No niestety nie udało się. A jak myślicie, panie i panowie, która aktorka została najlepszą aktorką 2024 roku? Dam wam do zastanowienia się 2 sekundy. W tym momencie przygotowuję swoją maszynę, więc panie i panowie, na miejscu pierwszym ile zdobywając? Dużo, bardzo dużo rzeczywiście, bo 42,1% waszych głosów uplasowała się za film. Za film rzeczywiście bardzo, bardzo fajny. Recenzja również jest na kanale, bo akurat wiele tych filmów jest na kanale. Jak mówiłem wcześniej, 42,1% waszych głosów za film pod tytułem Substancja Demi Moore. Uznaliście, że Demi Moore była w zeszłym roku bezkonkurencyjna, była genialna, była rewelacyjna i to jej się należy nagroda. I nie zgodzę się z wami. Nie mogę się nie zgodzić. Muszę powiedzieć, świetna, naprawdę ona była świetna. Film jest również bardzo dobry. Jest to inna produkcja niż inne, można byłoby rzec. Więc jak najbardziej Demi Moore genialnie po latach niebytu, po latach kręcenia jakichś beznadziejnych produkcji tandetnych, które bezpośrednio od razu trafiały sobie tam gdzieś na showmax.com i tak dalej. Ona powraca, ona rzeczywiście wybiła się i pokazuje, że proszę bardzo, skoro widzą kanału Marcinowe Recenzje, ja się podobam, to będzie dobrze. No i według mnie jest to jedna z głównych pretendentek do Oscara w tym roku. Więc najlepsza aktorka? Pewnie, że tak. Demi Moore zasłużyła. Czy myślicie, panie i panowie, że zasłużyła? Że rzeczywiście zasłużyła? Widzę, że patrzę tylko i wyłącznie na wasze komentarze. Wiktor, Demi Moore. Adalet, dla odmiany Adalet pisze również Demi Moore, więc trudno się z tym nie zgodzić, co piszecie. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo przepraszam, drogi widzu z Twitcha, mój norweski, czy tam szwedzki, naprawdę nie jest aż tak dobry, więc nie będę nawet próbował tego przeczytać. Widzę, że się zgodziliście i jest w porządku i jest dobrze. Skoro mieliśmy już najlepszą aktorkę, panie i panowie, pora na najlepszego aktora. I tutaj również 5 nominacji, 5 panów stwierdziliście, że zasługują. Więc po pierwsze Colin Farrell za rolę w serialu Pingwin. Po drugie Denzel Washington za drugoplanową rolę w filmie Gladiator 2. Po trzecie Walton Goggins za serial Fallout. Nicolas Cage za Kod Zła, a także Hiroyuki Sanada za serial Shogun, panie i panowie. Tą 5 nominowaliście i tak, tutaj mamy tylko i wyłącznie 3 aktorów, którzy wygrali. Więc po pierwsze, panie i panowie, na miejscu trzecim, zdobywając 15,6% waszych głosów, całkiem sporo rzeczywiście, ląduje Hiroyuki Sanada za serial Shogun. Więc no rzeczywiście fajnie, że może nie niszowe produkcje, bo ciężko powiedzieć, żeby Shogun był niszowym, ale akurat niekoniecznie takie, które byśmy się spodziewali, że otrzymają nagrodę. Po drugie, tutaj jest jak dla mnie wielkie zaskoczenie, aczkolwiek wielkie zaskoczenie, że ten aktor wygrał, a nie wielkie zaskoczenie, ponieważ no jak dla mnie swoją rolą w tymże filmie skradł całe show. Po prostu przyćmił aktorów pierwszoplanowych, a wy w ilości 27,5% głosujących uznaliście, że Denzel Washington za Gladiatora 2 powinien rzeczywiście zdobyć jak najbardziej nagrodę. Nie udało się. Nie udało się, panie i panowie. No, tym razem może za rok, aczkolwiek wiadomo, że Denzel jest zapracowany. Denzel rzeczywiście ma dużo rzeczy do robienia, ale pierwsze miejsce, panie i panowie, to jest akurat rzecz bardzo, bardzo ważna, bardzo ciekawa. Pierwsze miejsce zdobywając ile zdobył? Zdobywając 38,5% waszych głosów, panie i panowie, za rolę w serialu Pingwin. Rola dla genialnego aktora, jak najbardziej. Złoty Marcin za najlepszą rolę męską w 2024 roku wędruje do Colina Farrella za rolę w serialu Pingwin. Więc rzeczywiście jest to coś niesamowitego. I tutaj nie zaskoczę was, bo powiem wam, tak, to są wasze nagrody, a ponieważ to jest Pingwin, czy to jest Max, którego nie ma w Irlandii, to do dzisiaj nie widziałem Maxa w ogóle. Bo raczej no, nie mam możliwości, to jest raz, a dwa, akurat promuję legalną kulturę. Więc rzeczywiście tylko i wyłącznie w ten sposób trzeba to oglądać, a no ja niestety muszę sobie troszeczkę jeszcze poczekać. Więc Colin Farrell otrzymuje nagrodę, panie i panowie.
i mamy już najlepszą aktorkę i najlepszego aktora, więc teraz pora na serial. I tutaj czy były zaskoczenia? Jeżeli, droga widzu, droga widzko, drogi widzu, byłeś na odcinku na żywo, kiedy to nominowaliście, no to zaskoczeń żadnych nie ma, tylko tyle powiem. I już wam powiem kto, jakie seriale nominowaliście do tych najlepszych. Więc po pierwsze Pingwin z platformy Max, po drugie 4. sezon serialu Boys, dostępny na Amazon Prime Video. Idź przodem bracie, przykro mi, nie pamiętam jaka platforma. Squid Game, sezon 2 na Netflixie oraz Fallout, dostępny na Amazon Prime Video. Te 5 produkcji, te 5 seriali nominowaliście do tego, ażeby były najlepszymi w 2024 roku. I już wam śpieszę powiedzieć, że na 3. miejscu, panie i panowie, zdobywając 15,6% waszych głosów, jak najbardziej, uplasował się serial od platformy, od której dzisiaj mówiłem bardzo, bardzo, bardzo dużo, czyli od Netflixa Squid Game sezon 2. To akurat jest serial, który tam trafił i stwierdziliście, jest super. Zgadzam się, jak najbardziej zgadzam się. Na miejscu 2, panie i panowie, zdobywając 17,4% waszych głosów, no więc już dosyć sporo, uplasował się serial od Amazonu. A teraz który? Tym razem był to Fallout, panie i panowie. Fallout zdobył 17,4% waszych głosów i wskoczył na miejsce 2. I teraz, jak najbardziej, 1. miejsce, panie i panowie, i tutaj was nie zaskoczę, bo nie mogę, ale serial, który zdobył aż 55% waszych głosów. Więc po raz pierwszy większość z was zadecydowała, że tak, to jest świetna produkcja, to jest rewelacyjna produkcja i uznaliście, że najlepszym serialem 2024 jest Pingwin. Jest Pingwin z genialną, nagrodzoną dopiero co rolą Colina Farrella. To on wcielił się w tęże rolę i to on tutaj jak najbardziej śmiga, szaleje i jest dobrze. Zgadzam się. Mam nadzieję, że kiedyś obejrzę, więc wtedy będę mógł się zgadzać na 120%, a przynajmniej na 100%, bo taka jest akurat sytuacja. Tak więc Pingwin to jest wasz wybór na serial roku 2024, więc panie i panowie, zgadzam się z waszymi wyborami? Muszę się zgodzić. No niekoniecznie widziałem wszystko, bo niestety nie miałem możliwości, ale akurat tym razem się zgadzam. I została jeszcze ostatnia kategoria, panie i panowie. Ostatnia kategoria, czyli najlepszy film 2024 roku. I tutaj wybraliście bardzo dużo filmów, więc wam przeczytam je w kolejności, w jakiej zostały zapisane przez nas. Więc po pierwsze Sonic część 3, Duna część 2, Deadpool i Wolverine, Substancja, W głowie się nie mieści 2, Kaskader, Dziki robot, Biedne istoty, Omen początek, a także Civil War. Nie muszę chyba wam, panie i panowie, mówić, że tutaj bardzo duże było przetasowanie. Naprawdę bardzo duże przetasowanie, ponieważ też propozycji było więcej niż zazwyczaj. Piszcie, jak myślicie, kto otrzyma nagrodę dla najlepszego filmu 2024? Bo tych propozycji jest dużo i to mi się podoba, że jest różnorodność. Nie, że mamy tylko powiedzmy, tylko i wyłącznie filmy Marvela, albo nie, tylko i wyłącznie dramaty, albo tylko i wyłącznie horrory. Nie, mamy mieszankę, rzeczywiście wszystkiego jest po trochu, jest i kino akcji, jest i sci-fi, jest i dramaty i rzeczywiście jest dużo i fajnie i ciekawie. Więc już panie i panowie, spieszę wam, żeby powiedzieć, że na 3. miejscu, zdobywając 13,2% waszych głosów, uplasował się bardzo nieoczekiwany film, bardzo nieoczekiwany hit i film, który sprawił, że na nowo wiele osób uwierzyło w kino, czyli Substancja. Substancja została nagrodzona 3. miejscem, 13,2%, więc całkiem sensownie. Na 2. miejscu chyba największy hit kasowy minionego roku, a jeżeli nie największy, to na pewno jeden z 2, może 3 największych, bo zdobywając 24,6% waszych głosów, panie i panowie, ląduje film, który jest tak naprawdę nie jest to pierwsza część, nie jest to druga część, a 3. część, bo zdobywając 24,6% waszych głosów, na miejscu 2 w kategorii najlepszy film 24 ląduje Deadpool i Wolverine. To rzeczywiście ta produkcja najbardziej wam się spodobała i trudno się nie dziwić, bo rzeczywiście jest to produkcja, która jest bardzo rozrywkowa, bardzo rzeczywiście przyjemna i dobrze się ją ogląda. Ale co jest na miejscu 1? To jest bardzo ważne.
panie i panowie. Otóż na miejscu pierwszym jest film, który zdobył, no nie chcę powiedzieć, że przeważającą liczbę, no ale 29,8% głosów, więc no prawie 1/3 wszystkich, więc dosyć sporo. I jest to produkcja, którą warto wyróżnić, bo nie jest to jedyna w swoim rodzaju, ale naprawdę bardzo interesująca. W każdym razie najlepszym filmem zostaje Duna, część druga. Panie i panowie, ten film otrzymał od was 29,8% głosu i zostawił w pokonanym polu takie produkcje jak chociażby Dziki Robot, Biedne Istoty, Civil War, Omen, Początek, Sonic 3, czy w głowie się nie mieści część druga. Stwierdziliście, że Duna jest rewelacyjna. Duna to jest produkcja, której się należy nagroda Złotego Marcina w kategorii najlepszy film 2024 roku. Pewnie się trzeba zgodzić. Ja tylko, panie i panowie, przypomnę, że tutaj nie było podziału na to, czy jest to film kinowy, czy film jest telewizyjny, jaka jest kategoria, jaki to jest gatunek, nie było znaczenia, naprawdę. Tylko i wyłącznie, ażeby film miał swoją premierę polską pomiędzy 1 stycznia 2024 a 31 grudnia 2024, więc tak to rzeczywiście wygląda. Kto wygra? Substancja lub Omen, pisze Adalet. No niestety nie udało. Substancja na 3. miejscu, pisze Lulu. Tak, Substancja na 3. miejscu akurat, tak to rzeczywiście wyszło. No, widzowie akurat stwierdzili, że na 3. miejscu, już wam mówię, że na 4. miejscu były Istoty, zdobył 11,4%, później było Civil War, Omen, Początek, Dziki Robot oraz W głowie się nie mieści 2, no a już, że tak powiem, takie produkcje jak Sonic, Kaskader, no to już akurat one się nawet się nie łapały, można powiedzieć, w peletonie tam gdzieś daleko, więc tak wygląda właśnie wasze nagrody. Czy ja się zgadzam z nimi? Powiem tak, no nie z wszystkimi, bo nie wszystkie produkcje widziałem. Tak jak mówiłem, chociażby z tego względu, że Pingwin jest dostępny na Maxie, w Irlandii Maxa nie ma, więc nie miałem możliwości go obejrzenia i też na przykład Fallouta do dzisiaj jeszcze nie obejrzałem. I akurat zły Marcin to sobie pluje w brodę, bo to jest rzecz, którą muszę nadrobić i rzeczywiście tak to jest. Tomasz Jabłoński wrzuca polecajka. Na koniec film Vermins, Robactwo dostępne na Amazon Prime Video, bo widzę, że Marcin nie oglądał. Nie oglądał, aż sobie nawet sprawdzić, skoro jest na Amazonie, a ja Amazona akurat mam, to mogę sobie zerknąć, zobaczyć. Rzeczywiście, czemu nie? Chociaż tak naprawdę teraz bardziej się skupiam na tych filmach oscarowych, bo ja akurat mam w zwyczaju przed Oscarami nadrobić wszystkie filmy, no bo wiadomo, że skoro będą Oscary, to będziemy tutaj się na żywo komentować je, tam do 4, tam 5 w nocy, mimo że akurat mam na rano do pracy, to będzie masakra. No, zdarza się, po prostu zdarza się, no ale co tu mówię? O, proszę bardzo, pokazuje mi, że za pół godziny zakończy się odcinek na żywo, ponieważ mam limit 2 godzin ze względu na to, że to jest darmowa opcja. Przypomnę, panie i panowie, że akurat teraz testuję nowe oprogramowanie. W tym momencie, jeżeli oglądasz na YouTubie oraz na Facebooku, używam aplikacji Eevee Max. Próbuję, testuję, zobaczymy co to będzie, a jeżeli oglądasz na Twitchu albo na TikToku, używam Restreamu. Chcę sprawdzić, jak to będzie, zobaczyć, gdzie będzie najlepszy dźwięk, obraz. W tym momencie wiem, że Eevee Max daje mi jakość 1080p, a na Restreamie mam tylko 720. Zobaczymy, jak to będzie. Ja sobie to spojrzę, zobaczę później, jak to wygląda, jak to się dzieje i co tutaj się będzie miało miejsce. Panie i panowie, przyszły tydzień napakowany jak zawsze, jak PKS do Lichenia. Wiadomo, że środa to kultowe horrory. Wiadomo, że w przyszłym tygodniu widzimy się jak zawsze na żywo. A co po drodze? Będzie kilka produkcji, bo jest filmów kilka, o których trzeba powiedzieć. Będą shorty, bo ostatnio, jak dobrze widzicie, odkopałem teorie filmowe i podzieliłem je na wiele małych filmików i one akurat bardzo się dobrze oglądają. Nie wiedzieć czemu, na przykład o tym, że auta zabiły ludzi. Uniwersum Pixara, bardzo dobrze się to ogląda, więc jest rzeczywiście mocno, jest rzeczywiście fajnie, panie i panowie. Za dzisiejszy dzień dziękuję wam niezmiernie, było mi miło i dziękuję wszystkim, którzy głosowali na brązowe, a także złote Marciny. Jest to już po raz chyba 10 albo 11 rzeczywiście, kiedy wybieraliście swoje nagrody. Było naprawdę niesamowicie, bo coraz więcej osób jest, coraz więcej ludzi i coraz bardziej różnorodne są to filmy i to mnie bardzo cieszy, że nie tylko trzymamy się cały czas jednego gatunku, tylko jest dużo więcej, jest dużo ciekawiej, dużo fajniej. A z mojej strony to już wszystko, panie i panowie, dziękuję bardzo i widzimy się na żywo za tydzień. Cześć!